Trauma to takie wydarzenie, w którym zostało zagrożone nasze życie, nasza integralność i doświadczyliśmy w związku z tym jakichś bardzo intensywnych emocji, takich jak właśnie przerażenie, strach, lęk, utrata kontroli, jakieś takie poczucie bezradności, odosobnienie, odrzucenie jakieś bardzo intensywne. To mogą być takie sytuacje, które wydarzyły się na przykład jednorazowo, czyli jakiś wypadek, albo sytuacje, które powtarzały się wielokrotnie, zwłaszcza w dziecięcym świecie. Z dziecięcego świata one są najbardziej intensywne, najbardziej utkwiły gdzieś często w naszym ciele. Zapisał się tam pewien taki pogląd, pewne przekonanie, pewna reakcja. I były to takie sytuacje, w których na przykład było bicie, były wyzwiska, była nadmierna kontrola, było wykorzystanie jakieś seksualne. Było to też wykorzystanie emocjonalne na przykład, albo po prostu opuszczenie, porzucenie. Wszelkiego rodzaju przymusu, narzucanie, nakazy, zakazy, takie wyrażone w bardzo intensywny sposób. No i kiedy w ciele pojawiają się takie zapisy z przekonania właśnie związane z traumą, to w dorosłym życiu one często będą objawiać się właśnie w naszych relacjach, w różnych sytuacjach z zewnątrz. Nasz sposób myślenia będzie bardzo często wywoływał myśli, które nie są jednoznaczne z daną sytuacją, ale one będą zawsze pochodziły z tej przeszłości, bo ten umysł i ciało, ono pamięta w ogóle każdą tą sytuację, w której się może nie pamięta intelektem, umysłem, ale pamięta właśnie ten zapis w ciele. Często pojawiają się takie myśli właśnie związane z tą traumą, że ja nie mogę nikomu ufać, że ja muszę zaopiekować się sobą, bo inni są niewiarygodni, są nieuczciwi. Może pojawić się takie uczucie, że ja zasługuję na lepsze traktowanie, albo że na przykład nie pozwolę siebie więcej przekraczać, nie pozwolę, aby ktoś przekraczał moich granic. Reakcja jest bardzo intensywna, bardzo porywcza czasami. Często pojawia się właśnie żal do rodziców, że nie przygotowali nas na trudne sytuacje, że nie przygotowali nas na jakieś takie wyzwania, które są czasem przekraczają nas i czasem nie jesteśmy w stanie samodzielnie rozwiązać tych pewnych rzeczy, bo są po prostu za ciężkie i za trudne. Kiedy jako dzieci doświadczyliśmy właśnie takiej przemocy psychicznej i fizycznej, cielesnej, to bardzo trudno jest nam panować nad swoimi reakcjami, panować nad swoimi emocjami. No i niestety nie radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych, wybuchamy. Często zaczynamy się właśnie też złościć w związku z tym. Nasze ciało jest bardzo niespokojne. Dana sytuacja z zewnątrz powoduje pewien ból, bo dotyka to jakiegoś takiego czułego punktu zapalnego w nas, tego, co działo się kiedyś w przeszłości. Często właśnie pojawia się też taka złość związana z daną sytuacją, ale też to, że my nie umiemy sobie poradzić z tą złością, że my nie wiemy, co zrobić z tą złością, jak do niej podejść, ale też zaczynamy być źli jakby na tą drugą stronę, że ta druga strona nie potrafi nam w jakiś sposób pomóc i często właśnie od partnerów takiego oczekujemy większego zrozumienia i wsparcia, bo sami nie umiemy sobie tego dać. No i potrzebujemy sobie tutaj zdać sprawę z tego, że te nasze emocje, te stany, ta złość, ta agresja
Jest to naturalna rzecz i to jest normalna rzecz, abyśmy nie wmawiali sobie, że to jest bardzo złe, bo kiedy zaczniemy sobie wmawiać, to my zaczniemy od tego uciekać, a kiedy będziemy od tego uciekać, to jeszcze bardziej będzie to się wytwarzać w naszym ciele. Co trzeba zrobić, aby uporać się z tymi emocjami, to po prostu usiąść i na spokojnie zrelaksować się, poczuć te wszystkie stany i emocje w swoim ciele, odczuć to na takim poziomie, jakie to jest. I w momencie, kiedy w to wchodzimy, w ten stan właśnie emocjonalny, który obecnie mamy, to może być jeszcze tego więcej. Możemy czuć bardzo intensywnie ból, frustrację, złość, ale po jakimś czasie, kiedy tą praktykę stosujemy bardzo często, nauczymy się pracować właśnie z tym, odczuwać to, co się z nami dzieje i nie będzie już dla nas to takie przerażające i odejdzie o wiele więcej stresu, odejdzie o wiele więcej takiego bólu jakiegoś fizycznego w ciele, tylko dlatego, że my się właśnie na tym skupimy i my jakby przytulimy swoje te emocje i damy sobie takie poczucie wsparcia sami dla siebie z tym. Jesteśmy z tym na 100%. Dzięki temu zaczniemy odczuwać to na mniejszym poziomie, nie będzie to już takie dotkliwe i nauczymy się rozumieć swoje ciało, to co się w nim zadziewa, ale również i widzieć swoje emocje. Jeśli zastanawiasz się, czym jest kontrola w Twoim życiu, to warto wrócić do przeszłości. Wszystko to, co wydarza się teraz w dorosłym życiu, jeśli jesteś czy w relacji, czy w relacji z bliskimi, czy w ogóle sam ze sobą musisz wszystko kontrolować, brać na siebie większą odpowiedzialność za wszystko, za wszystkich i męczysz się z tym i jest Ci z tym trudno, to warto wrócić do swoich relacji właśnie ze swoimi opiekunami z przeszłości, zobaczyć, kiedy w takim dziecięcym świecie musiałam być czujna, kiedy było niebezpiecznie, kiedy musiałem brać odpowiedzialność za to, co robili moi rodzice, kiedy czułam odpowiedzialna, bo to zwykle ta kontrola pochodzi z naszego świata właśnie tego dziecięcego, czyli rodzice byli dysfunkcyjni, pili alkohol, była w domu przemoc, przyjeżdżała policja, było bardzo dużo stresu, takiego napięcia, rodzice byli niestabilni emocjonalnie, nie radzili sobie albo wychowywał Cię tylko jeden rodzic na przykład i on również nie radził sobie albo robił tyle, ile mógł w danym momencie, może w ten sposób. I Ty jako dziecko wiedziałeś, że nie możesz jemu ufać i musisz pewne rzeczy sam zrobić, bo dzięki temu będziesz mógł poczuć tą odrobinę właśnie tego spokoju. Bałeś się o rodzica, że coś sobie zrobi, że odejdzie na przykład za szybko, bo spożywał dużo alkoholu. Albo bałeś się, że przyjdzie kolejne dziecko na przykład do domu, nie? W sensie, że rodzice będą mieli kolejne dziecko pod wpływem alkoholu. Albo że w domu nie ma pieniędzy i Ty jakby brałeś odpowiedzialność za to, żeby przynieść te pieniądze. Kontrolowałeś sytuację, żeby rodzice się nie kłócili między sobą, wiesz? Właśnie starałeś się być taką osobą, która rozładowuje to wszystko. Dziecko czuje każdy stan, wyczuwa węchem. W takim domu niespokojnym po prostu intuicyjnie już wie, że coś jest nie tak. I tam nie ma czasu i życia na siebie, tam nie ma czasu na skupienie się na sobie, na swoich odczuciach, emocjach, na swojej własnej autonomii, na przeżywaniu tego, co ja chcę, bo wszystko kręci się właśnie wokół tego świata, tych rodziców, niestabilnych i trudnych. I żeby zacząć ze sobą tą pracę, to trzeba zrozumieć właśnie te schematy, te rzeczy, czyli zaczynamy od tego, co tam się wydarzyło, kiedy musiałem być nadczujny, nadopiekuńczy, nad dzieckiem, w sensie
ty musiałeś być jako już nie jako dziecko, tylko jako dorosły, jako człowiek, który jak dorosły musi spełniać pewną rolę w świecie waszego domu. Więc tutaj też warto przyjrzeć się i właśnie stąd ta kontrola pochodzi. I dlatego ona później objawia się w tych wszystkich waszych relacjach właśnie tym, że jesteście nieufni, niespokojni, wszystko chcecie robić samodzielnie, nie chcecie oddawać odpowiedzialności partnerowi za różne rzeczy, na przykład w relacjach, ale też samodzielnie, czy jako szef, czy jako pracownik, nie poprosicie o wsparcie. Będziecie się wykańczać do końca, bo wy zrobicie lepiej, bo tak byliście nauczeni w waszym dzieciństwie, że wy zrobicie wszystko lepiej. No bo jeśli nie mogłeś liczyć na nikogo wokół, bo nikt ci nie pomoże, no to nauczyłeś się żyć i radzić sam ze sobą. Ale to wszystko można odwrócić. Robię takie spotkania indywidualne online. Zapraszam, jeśli chcesz popracować, jeśli chcesz poznać, skąd te wszystkie schematy są, głębiej wejść w siebie, to zapraszam na spotkanie.